salony Nautico 2025. I koniecznie trzeba pokazać właśnie ten gest. Również nie zauważyłem tutaj żadnych ogromnych szczurów mutantów. Takie rzeczy tylko w Wenecji. No ewentualnie jeszcze w Las Vegas. I tak właśnie do życia trzeba też podchodzić. Pozytywnie. Szklanka do połowy zawsze pełna. W tym odcinku zobaczycie, co oferuje ta wspaniała impreza, która trwa tutaj około 6 dni. Kochani, targi w Wenecji nie są, tak jak Wam wspominałem, jakieś olbrzymie. Tutaj macie rozkład, jak wyglądają z góry te miejsca, w których możecie zobaczyć jachty. I tutaj mamy taką jedną pierzeję marinę główną. Za nimi są właśnie te historyczne doki, historyczna stocznia. I tutaj mamy dobudowane jeszcze takie dwie bardziej nowoczesne mariny i jedna ostatnia marina dla jachtów żaglowych. Tutaj spotkamy właśnie naszego fantastycznego polskiego Sunreefa. To, co jest fantastycznego w tych targach w Wenecji, to na pewno architektura, która nas otacza, bo utrzymuje ten charakterystyczny wenecki klimat. I zobaczcie, w tej chwili idziemy do drugiej części salonu Nautico pod takimi fantastycznymi murami. No zobaczcie, jak to wygląda. Dodatkowo mamy tutaj jeszcze starą drewnianą łódź, starą marinę, a w tej części mamy bardziej nowoczesną marinę. Jest to malutka marina, ale prowadzi tutaj ta ścieżka dla gości odwiedzających właśnie przez tą część, a w oddali widzicie wielką łódź podwodną. Za mną wspaniałe jednostki. Jak mówiłem wcześniej, mamy tutaj jachty w ich środowisku naturalnym, czyli na wodzie. I to połączenie przemawia do mnie dużo bardziej aniżeli te jachty wystawione w halach na sucho, że tak powiem, z imitacją podłogi w kolorze niebieskim, która ma imitować wodę. Tutaj to zderzenie z naturą jest dużo bardziej przyjemne i przemawia do mnie dużo bardziej. Więc jeżeli chcecie się wybrać na tego typu targi jachtowe, no to zachęcam Was bardzo w jakiś ciepły miesiąc do miejsc, które organizują targi jachtowe na świeżym powietrzu, bez zadaszenia. Wspominałem Wam, że na targach w Wenecji mamy około 12 premier. Jedną z nich jest Pershing 8X, który tutaj widzicie za mną. Jeżeli chcecie zobaczyć konkretne jachtury na temat jednostek, to zapraszam na mój kanał, na playlistę jacht turów. Moi kochani, właśnie przepływamy koło cmentarza na wodzie. Jest to cmentarz dla Wenecji, a ja w tej chwili płynę na wyspę Burano, która jest jedną z popularniejszych wysp i atrakcji wokół Wenecji. Jest to miasto, które nadal mieści się w granicach miasta Wenecja. Drugą popularną miejscówką jest wyspa Murano, ale ja płynę na wyspę Murano. Dalej ona mieści się tutaj w granicach miasta, ale odległość to mniej więcej 7 km. Moi kochani, Wenecja to około 60 000 mieszkańców. Sama Wenecja jest położona, jak pewnie wiecie, na lagunie, ale również na kilkunastu wyspach. Są dwie bardzo znane wyspy, takie jak Murano i Burano, które oferowane są tutaj turystom. Możecie wykupić wycieczkę albo wykupić bilet komunikacyjny i dostać się na te dwie wyspy. Ja w tej chwili wybrałem się właśnie na tą drugą z nich, czyli wyspę Burano. Jesteśmy na tej wspaniałej wyspie, która charakteryzuje się kolorowymi domkami, które tutaj widzicie. Bardzo dużą zaletą tego miejsca jest to, że w odróżnieniu od Wenecji nie ma tutaj zgiełku ludzi. Istnieje kilka teorii mówiących o tym, z jakiego powodu domki są tego typu koloru i różnią się między sobą. Pierwsza teoria mówi o tym, że żeglarze, którzy zwracali z łowów, bardzo często tutaj nad laguną w Wenecji pojawiała się mgła. Dlatego malowali te budynki na różnego rodzaju kolory, aby z daleka odróżnić miejsca, w których mieszkali, żeby z daleka były widoczne ich miejsce zamieszkania. Druga teoria, dlaczego mają fasadę w różnych kolorach, mówi o tym, że specjalnie właściciele tych kamienic malowali je na odpowiedni kolor, dlatego aby trafiać do własnego domu, żeby odróżnić dom sąsiada od własnego. Żeglarze bardzo często mylili się i wpadali do domu swoich sąsiadów, swoich sąsiadek, dlatego specjalnie malowali kamienice, w których mieszkali, kolorem, który im odpowiadał, na przykład kolor fioletowy lub kolor bordowy. Dzięki temu unikali tego zagrożenia, że wpadną po połowie wieczornym na jeszcze jakiś inny połów do sąsiadów.
Natomiast trzecia teoria, którą można znaleźć w internecie, mówi o tym, że każdy kolor odpowiadał kolorowi danej rodziny, czyli w ten sposób rozróżniało się odpowiednie domostwa na podstawie koloru fasady budynku. Zobaczcie, moi kochani, tutaj na Burano każda okiennica jest w jakiś sposób przyzdobiona i pasuje do tej zewnętrznej fasady. Co ciekawe, obecnie mieszkańcy co parę lat muszą odświeżać kolor fasady. Mogą go również zmieniać na inny kolor, ale do tego potrzebna jest zgoda władz miasta. I nie mogą też zmienić tego koloru na dowolnie przez siebie wybrany, tylko jest on narzucany przez miasto. Warunek jest jeden. Kolor, który wybrali do fasady, musi się diametralnie różnić od koloru sąsiada, po to, aby utrzymać tą fantastyczną stylistykę różnorodności tego miasta. Wyspa Burano słynie również z produkcji masek, które są potrzebne w Wenecji, oczywiście na festiwal wenecki, więc znajdziecie tutaj pełno tego typu wyrobów, ale również słynie z koronek, które możecie tutaj również zobaczyć. Oba tematy jakoś bardzo mnie nie interesują, dlatego taki krótki tylko urywek na temat tych dwóch charakterystycznych pamiątek dla tego miejsca. Moim głównym zainteresowaniem, wiecie, że jest woda, jachty, żeglarstwo i żeglowanie. To jest też ciekawe, moi kochani, że nawet tutaj jak wejdziecie głębiej pomiędzy te budyneczki, czyli nie w miejsca uczeszczane przez turystów, ja tutaj wszedłem między te kamienice, gdzie nie ma w ogóle żywej duszy, to w środku również te wszystkie budynki są pomalowane. Jak wiecie pewnie, Wenecję zamieszkuje około 60 000 mieszkańców. Na wyspie Burano około 2-3 tysiące osób i można się tutaj raczyć wspaniałym espresso oraz fantastycznym pistacjowym cannoli, do którego mam ogromną, jak zawsze, słabość. Jak to mówi Machłowicz, fiu, fiu, fiu. Jeśli podoba Ci się to, ile serca wkładam w każdy materiał przygotowany dla Ciebie, masz możliwość postawienia mi pysznej kawy, która da mi odpowiedniego kopa do nagrywania kolejnych kreatywnych filmów dla Ciebie. Link w opisie filmu. Buy coffee. Dziękuję. To niesamowite, jak nowoczesne jachty spotykają się tu z historią żeglugi sprzed setek lat. Ten dysonans jest piękny, wyjątkowy i niepowtarzalny nigdzie indziej na świecie, jeśli chodzi o targi jachtowe. Na wystawie zobaczyno ponad 300 jednostek, od małych motorówek po gigantyczne superjachty. W tym roku szczególny nacisk kładzie się na zrównoważony rozwój i napędy elektryczne. Oprócz zwiedzania można tu wziąć udział w pokazach i testach jednostek na wodzie. Marzy Wam się własny jacht? Tu można porozmawiać bezpośrednio z producentami i zobaczyć wszystko z bliska. Włoski klimat targów sprawia, że to wydarzenie przypomina bardziej święto stylu życia niż zwykłą wystawę. Każdy detal jest tu dopracowany. Od eleganckich stoisk po degustację wina i lokalne specjały. Woda, słońce, piękni ludzie i architektura Wenecji. To połączenie, którego nie da się zapomnieć. Salony Nautico Wenecja to także miejsce, gdzie producenci ujawniają swoje prototypy i pomysły na przyszłość. Dla nas to świetna okazja, żeby zobaczyć, dokąd zmierza branża jachtowa w nadchodzących latach. Na pewno wrócimy tu za rok. To miejsce, w którym czuć morskiego ducha. Jachtury po konkretnych jednostkach, jakie tutaj przeprowadziliśmy, zobaczycie na kolejnych filmach. Subskrybujcie kanał Jachtomaniak, aby niczego nie pominąć. Nie spodziewałem się, że w ciągu jednego dnia będę w stanie tyle zwiedzić Wenecji. Dopiero dzisiaj od samego rana zwiedzam i byłem już w samej Wenecji, po której dosyć dużo pochodziłem. Byłem na wyspie Burano, przepłynąłem promem, a teraz zawitałem pod wieczór jeszcze na jedną wyspę, która się nazywa Lido, na której jest równie pięknie. Ona jest dużo bardziej nowoczesna, ale ma również mega fajny klimat. Zobaczmy, co ta wyspa tutaj nam oferuje. Wyspa Lido znana jest z tego przede wszystkim, że to tutaj odbywa się festiwal w Wenecji. Od razu widać, że ta wyspa jest nowocześniejsza, to jest wszystko bardziej nowoczesne, nawet ten port, ta marina, do której się przypływa, jest bardzo nowoczesna. Tutaj widać, że też ta, można powiedzieć, starówka przy marinie również jest zrobiona w bardziej nowoczesnym stylu. Na Lido z Burano przybyliśmy promem, który płynął około 55 minut. W ogóle polecam Wam ściągnąć aplikację AVM. Ona służy do komunikacji w Wenecji. Macie tam wszystkie mapy, możliwość kupowania biletów itd., itd. I taki bilet na 3 dni, który kupiłem tutaj do Wenecji, do poruszania się w Wenecji, kosztuje 45 euro. A za mną widzicie centrum Lido, które również robi fajne wrażenie. To są kanały, jest tutaj dużo spokojniej. Woda jest jeszcze bardziej zielona aniżeli samej Wenecji. Jest dużo mniej ludzi, spokojniej, ciszej, ale też jest fajny klimacik. Bardzo przyjemna miejscowość, jest na pewno tutaj ciszej, spokojniej. Jest już blisko 19 godziny i dopiero teraz się zorientowaliśmy, że my praktycznie nic nie jedliśmy dzisiaj ciepłego na obiad.
bo cały dzień był pełen emocji. Wszędzie szybko z jednego promu na drugi, zwiedzanie Wenecji i w sumie nie zjedliśmy żadnego ciepłego posiłku, więc teraz poszukujemy jakiejś fajnej restauracji z owocami morza, która zapełni nasze brzuszki. Tutaj w Lido, też przy samym porcie, jest mega fajny widok na Wenecję, która jest oddalona jakieś 7 km. Jesteśmy tutaj w restauracji przy porcie. Zamówimy sobie owoce morza, żebyście zobaczyli, jak wyglądają tutaj ceny. Nie są jakieś przerażające. Weźmiemy sałatkę z octopusa, ponieważ ja jestem jej wielkim fanem. Spaghetti z krabem za 16 euro. Grillowanego kalmara za 18 euro. Pół litra wina domowego za 8 euro. Tutaj mamy spaghetti z krabem. Tutaj mamy grillowane kalmary, które również nie odbiegają poziomem od pozostałych dań. Miam, a wino jest po prostu wyśmienite. Jeżeli chodzi o pobyt w Wenecji, to na samej wyspie Wenecji nie znajdziecie hoteli tego typu, które znajdują się tutaj ze mną. Dlatego serdecznie polecam Wam ten hotel. To jest hotel Hilton Garden Inn w Mestre, czyli dalej w Wenecji, można powiedzieć w dzielnicy Wenecji, ale poza wyspą. Trzeba dojechać do niego poprzez most łączący Wenecję z kontynentem. Hotel jest fantastycznie skomunikowany, ponieważ pod nim zatrzymują się autobusy, które dojeżdżają właśnie do samej Wenecji, więc lokalizacja jest rewelacyjna, ceny są również w porządku. Jak widzicie, jest bardzo duży basen, bardzo mało ludzi, smaczne śniadanko, więc serdecznie polecam Wam tą lokalizację. Przed chwileczką zażyłem samotnej kąpieli w tym basenie tutaj za mną i to jest właśnie też ten aspekt, o którym chciałem Wam powiedzieć, dlaczego tutaj jest tak pusto. Jak wiecie, Wenecja jest pełna turystów i miasto wprowadziło nawet opłaty miejskie za wjazd do miasta, a dlaczego tutaj nie ma w ogóle ludzi? Jestem praktycznie sam. Po pierwsze, przyjechałem tutaj we wtorek, czyli to jest środek tygodnia, a nie weekend. Zazwyczaj targi trwają od 4 do 6 dni i zalecam Wam wybór tych dni, które są w środku tygodnia, a nie na weekend, dlatego że jest bardzo duża różnica w liczbie turystów, zarówno w samym mieście, jak i na targach. Dzisiaj jest czwartek, dlatego właśnie za mną jest kompletny brak turystów. Spodziewam się, że na weekend będzie ciut gorzej, ale jest też końcówka maja, więc nie ma jeszcze tego totalnego najazdu turystów na Wenecję. Wybierajcie więc środek albo początek tygodnia, wtedy tych turystów jest mniej. Wybierajcie mniej oblegane miesiące. No i trzecia rzecz, ten hotel nie jest położony w samym centrum Wenecji. Jak widzicie za mną pejzaż na Wyspie Weneckiej, nie zmieściłoby się tyle basenu, tyle zieleni. Jest to część Wenecji, dzielnica Mestre, w której położony jest ten hotel. I te kilka aspektów wpływa na to, że jest tutaj pusto. Również na targach, jak widzieliście, na których byłem, nie było tłumów ludzi, dlatego właśnie, że był to środek tygodnia, a nie weekend. Bardzo często na weekend też są wyższe ceny na targi jachtowe, więc to jest kolejny pozytywny aspekt dla Waszych kieszeni, jeżeli przyjedziecie na targi wcześniej, na początku albo w środku tygodnia, a nie na weekend. Fantastycznie jest zwiedzać miasto, gubiąc się po prostu tutaj w tych uliczkach, nie posługując się żadnymi przewodnikami, żadnymi Google Mapsami i innymi. No zobaczcie, jak tutaj jest przepięknie, romantycznie. I zupełnym przypadkiem dotarliśmy pod Teatr La Fenice, który jest bardzo znanym teatrem weneckim. Fajnie się tak zgubić w tym mieście. Jest już godzina 21 prawie, wciąż jest pusto. Mamy nadzieję właśnie dostać się do fajnej, klimatycznej restauracji nad kanałem. Zobaczymy, jak nam pójdzie w dniu dzisiejszym zjedzenie jakichś przepysznych owoców morza. Na pewno dam Wam znać. Zwieńczenie tego ciężkiego, ale fantastycznego dnia to kolacja, na którą zasłużyliśmy w Osteria Veneziana. Jej położenie, miejsce, widzicie ją tutaj za mną, bardzo dużo już obiecuje, więc ja jestem zachwycony. To jest miejsce, które absolutnie Wam polecam. Jest godzina 22. My czekamy w restauracji na nasze dania, które zapowiadają się wyśmienicie. Jak widzicie, mamy stolik tuż przy kanale. Tutaj cały czas koło nas przepływają motorówki. Wenecja jest przepięknie oświetlona. Dodatkowo są tutaj dwie kładki wokół naszej restauracji. Cały czas przechodzą ludzie. A odnośnie właśnie samych kładek, to też wyczytałem informację, że w całej Wenecji znajduje się około 450 kładek i mostów, więc jest to potężna ilość. W porównaniu na przykład do Wrocławia, skąd ja pochodzę, który nazywany jest miastem mostów, jest około 100 mostów. Tutaj co chwilę przechodząc przez te wąskie korytarze między budynkami, co chwilę przechodzicie przez różnego rodzaju kładki, które tworzą klimat tego miasta. No, jestem ciekaw tych dań. Restauracja zapowiada się bardzo dobrze, jest oceniana na 4,6, więc jesteśmy dobrej nadziei.
a jesteśmy potwornie zmęczeni, dlatego że od rana, od godziny 10 jesteśmy na targach, nawet nic ciepłego nie jedliśmy, zupełnie nic, tylko piliśmy wodę, więc jesteśmy tylko na porannym śniadaniu w hotelu. Nasze brzuszki już chcą jeść. Spaghetti di seppia. W Wenecji jest mało miejsc ocenianych na 4,6, jeżeli chodzi o restaurację. Ta miejscowa jest absolutnie godna polecenia. My już jesteśmy po kolacji, oczywiście nie pokazywaliśmy Wam, w jaki sposób konsumujemy te dania, ale były absolutnie wybitne. Pierwsze danie była to spaghetti di seppia z oktopusem. Było to fantastyczne danie, więc był to oryginalny atrament z Montwy. Danie bardzo brudziło tutaj tym czarnym atramentem, dlatego trzeba było być mega ostrożnym, żeby sobie nie zabrudzić na przykład koszuli, bo później wyprać to jest praktycznie niemożliwe. I drugie danie to były grillowane kalmary, które były po pierwsze wybitne, smaczne, ale po drugie smakowały zupełnie inaczej, aniżeli wszystkie poprzednie kalmary, które mieliśmy okazję jeść. A mianowicie, wiecie jak smakowały? Smakowały jak polska wątróbka. Tutaj byłem mega zaskoczony tym smakiem. Nie wiem, czy to jest związane z innym rodzajem kalmarów, czy po prostu tak powinny kalmary smakować, ale nie wydaje mi się. Raczej to są kalmary innego rodzaju, dlatego że wczoraj również jedliśmy kalmary i smakowały dokładnie tak jak w Polsce, a ten rodzaj kalmarów najwyraźniej był inny albo w inny sposób przyrządzony, ale były wybitne, także zdecydowanie polecamy tą miejscówę do odwiedzenia w Wenecji. Właśnie w tej chwili zacumowaliśmy, przebiliśmy do przystanku tramwajowego. Zobaczcie, tutaj rzucił sternik bieg do przodu. Tam jest dwóch gości, tutaj jeden, drugi, którzy zarzucają cumy na keję i trzymają łódź. Wtedy, kiedy ludzie się przesiądą, wsiądą już do tramwaju wodnego, to dają sumy i następnie właśnie w tej chwili to zrobili i nasz sternik odbija, bieg do przodu i płyniemy. Nie ma w tym dużej filozofii, prosta sprawa. Zobaczcie, teraz sumujemy na przystanku tramwajowym Rialto, czyli przy tym słynnym kamiennym moście. W tej chwili mamy bieg wrzucony do przodu, ale pan sternik zmienił na luz, na wsteczny, znowu na wsteczny i tutaj tak manewruje między wstecznym a luzem. Można zobaczyć, że mamy tutaj dwa silniki, drugi jest po lewej stronie, wchodzą oba i tak manewruje sterem, zarówno sterem, jak i silnikiem, na luz, na wsteczny, na luz, a tam panowie pomagierzy już z cumami czekają, właśnie w tej chwili zarzucili, obłożyli cumy na knagach, no i ludzie wychodzą na zewnątrz. Do obsługi takiego tramwaju wodnego potrzebne są 3 osoby. My w tej chwili właśnie już wychodzimy, masa ludzi, ale i tak, jak ja Wam mówiłem, spodziewałem się większej ilości. Tutaj widzicie obłożone cumy po lewej stronie. I to by było na tyle. Wenecja jest niesamowita, po prostu gdziekolwiek tylko pójdziemy, to jest jakaś perełka architektoniczna. To jest po prostu niesamowite miasto. Dzisiaj jest troszkę więcej ludzi, dlatego że zbliżamy się do weekendu, jest piątek, więc widać, że jest troszkę gęściej. To miasto jest położone w ogóle na 118 wyspach. Jest tutaj niesamowita atmosfera i co chwilkę po prostu aparat sam chodzi, tak? Bo tutaj zobaczcie, no sami zobaczcie, po prostu aparat sam robi zdjęcia. Widoki są spektakularne. Jeżeli ktoś mówi, że Wenecja jest przereklamowana, no to ja tej osoby nie rozumiem. To jest jakiś chyba jakaś życiowa maruda, jakiś pesymista, bo to miasto jest perłą architektoniczną na świecie i darem, który ludzie sobie sami wybudowali na tych milionach pali. Niesamowite miasto. Wow. Zobaczcie, jak tutaj sklepy wyglądają. Na każdym rogu macie coś takiego. Klimat niepowtarzalny. To jest miejsce po prostu filmowe. Tutaj co miesiąc powinien powstawać hollywoodzki film jakąś romantyczną historią w tle. Miasto, w którym filmy kręcą się dosłownie same. Tutaj wiele nie trzeba, żeby film był po prostu spektakularny. Idziemy sobie z Marianką do jakiegoś miejsca, nawet nie wiem jakiego, tutaj Marianka jest przewodniczką, mnie prowadzi i ja nie wiem, gdzie my idziemy. Może powiesz 2 słowa, gdzie idziemy, jaki jest cel naszej podróży? Muszę się skupić, abyśmy tam dotarli. Ja Cię poskubię, uwaga. Tutaj Cię poskubałem, w ogóle nie wiem, czy Wam mówiłem, ale tutaj warto kupić taki bilet kilkudniowy, na przykład 3-dniowy miejski, dlatego że podróż tramwajem tramwajem wodnym oczywiście w jedną stronę, to jest koszt 5 euro. Oczywiście w zależności od tego,
jaką trasę wybieracie, a warto kupić bilet 3-dniowy na tramwaj wodny, który kosztuje 45 euro. Nam ten bilet zwrócił się już praktycznie po pierwszym dniu, więc jeżeli zamierzacie dużo podróżować, dużo zwiedzać w Wenecji, to taki bilet 3-dniowy za 45 euro ma absolutnie rację bytu. W związku z tym, że ja miałem tutaj akredytację dziennikarską na targi jachtowe, to również dostałem bilet, który obejmuje miejskie podatki i wstęp do miasta. Więc tutaj te opłaty przez nas nie muszą być uiszczane. Mamy to za friko w ramach biletu na targi. Za mną jedna z atrakcji Wenecji, czyli klatka schodowa zwana Scala Contarini del Bovolo. Jest to obiekt zbudowany w XV wieku. Wysokość tej kamienicy to 26 metrów. Z góry rozpościera się wspaniały widok na Wenecję. Ja nie będę tutaj wchodził. Wejście jest bodajże po 6 euro. Warto skręcić w boczne uliczki Wenecji i odwiedzić ten pałac, który jest niewątpliwie architektonicznym dziełem sztuki. Jedna z 400 kładek w tym mieście, a obok, zobaczcie, jakaś łódź transportowa, bo oczywiście muszą sobie z tym transportem w jakiś sposób radzić, więc takiej sytuacji tutaj doświadczymy. No tutaj mamy te gondole, które można wynająć za 80-90 euro za około 30 minut podróży. O, patrzcie, proszę o usunięcie się, ponieważ jest tutaj miejsce, w którym wysiada się z gondoli. Ciekawa sytuacja, fajnie, że jest ujęta. Zobaczmy, jak wygląda procedura wysiadania z takiej gondoli. Tutaj tymczasem mijanka. Oni się tutaj zatrzymali, żeby przepuścić gondolę, bo tutaj ten łuk pod mostem, pod kładką jest zbyt mały na kilka jednostek, no i płyną dalej. A pan tutaj już właśnie zacumował, cumuje i zaraz będą wysiadać. Trzeci dzień w Wenecji, update sytuacji zapachowy, brak brzydkich zapachów, brak szczurów, więc to jest jakaś mrzonka, albo jest to zależne od jakiegoś terminu specjalnego w Wenecji, ale kompletnie nie zauważyliśmy tutaj problemów z tym związanych. Niby zwykła kawiarnia, ale widzicie, jak to wygląda. Po prostu Wenecja jest niesamowita. Można się napić zwykłej kawy, ale w tak przepięknej aurze, że ja bym tutaj został do końca dnia. Ale niestety trzeba zwiedzać kolejne wspaniałe miejsca, które oferuje to miasto. W Wenecji ostało się już bardzo mało drewnianych mostów. Tutaj widzicie jeden z nich. On jest częściowo drewniany, częściowo stalowy. W najbliższym czasie te mosty będzie czekała na pewno przebudowa, bo jak wiecie, Wenecję powoli zalewa i już w 2100 roku przewiduje się, że niestety to miasto będzie całkowicie zalane. Podobnie jak pozostałe miasta leżące nad wodą, bardzo blisko wody, takie jak Rio de Janeiro, Miami czy Szanghaj. Więc spieszmy się wizytować, odwiedzać te miasta, bo już za 50-100 lat może ich nie być na powierzchni Ziemi. Słuchajcie, chyba odkryliśmy najlepszy punkt widokowy, w naszej oczywiście opinii. To jest most drewniany Ponte de Academia. Rozpościera się z niego fantastyczny widok na bazylikę, na kościół, na Canale Grande. Ten most jest rzeczywiście bardzo szeroki, więc mieści się w nim też dużo ludzi. I z dwóch stron jest przepiękny widok na miasto. Wow, tutaj można stać po prostu godzinami, się wpatrywać, bo jest tyle elementów, które przykuwają uwagę, że to jest niesamowite. Kochani, zobaczcie, ja tu mam szczęście. Tutaj płyną akurat jednostki z targów, które są ubezpieczane właśnie przez policję, jest eskorta, ale to są jednostki z naszych targów, Salony Nautico. Zobaczcie, jaki się tutaj ruch zrobił na Canale Grande, ponieważ mamy tutaj i gondolierów, i tramwaje wodne, ale mamy też jednostki z naszych targów. Zobaczmy, jak to wygląda z drugiej strony. Wow, no robi to wrażenie, naprawdę. Przepięknie. Jeśli jesteście ciekawi, jak wyglądają przystanki tramwajowe w Wenecji, to właśnie jest taki jeden tutaj za mną stoi przykładowy, nazywa się Spirito Santo, czyli Duch Święty. I zauważcie, jak fajnie ten przystanek tramwajowy się buja. Zobaczcie, tutaj brakuje mniej więcej 1,5 metra
może troszkę mniej, żeby woda wpłynęła do Wenecji, co często się dzieje i w związku z tym w wielu miejscach znajdują się takie zabezpieczenia, jak tutaj, widzicie, tutaj, również tutaj, po to, aby właśnie woda nie wdzierała się do domostw. Jest to niestety nieuniknione i za parędziesiąt lat będzie to miało miejsce już na stałe w Wenecji niestety, no ale póki co w ten sposób się tutaj zabezpieczają przed wysoką wodą. Ciekawa sytuacja, przypadkiem spotkana tutaj. Macie za mną mnóstwo studentów, prawdopodobnie podejrzewam, że to studenci, bo też jest wśród nich nauczycielka i rysują pejzaż w tej chwili w Wenecji. No ja myślę, że w tej sytuacji to ołówek przesuwa się kompletnie sam, bo ten pejzaż to myślę, że ja bym namalował podobnie jak Picasso. Teraz chcemy się przenieść z jednego brzegu na drugi. Niestety most jest bardzo daleko, dlatego musieliśmy się znowu posiłkować tramwajem wodnym i płyniemy po prostu na drugi brzeg tego kanału Grande oczywiście. No zobaczcie, tutaj już pan pomagier szykuje cumę, czyli w zasadzie jest potrzebna tylko jedna osoba, nie dwie, tak jak wcześniej mówiłem. Wystarczy jedna osoba plus sternik i obsługują taki tramwaj dwie osoby. Tutaj mamy knagę, on celuje w tą drugą knagę, zakłada cumę, a tu już jest gościu gotowy do startu. Brakuje mu tylko nart i zaraz będzie startował. No zobaczcie, musi tutaj ściągnąć wsteczny bieg. O, mamy narciarza już gotowego do startu. No i wychodzimy ze stacji. Tak to tutaj wygląda z ruchomych stacji, które się bujają na wodzie. Przechodzimy tutaj takim szybkim kanałem i jesteśmy na drugim brzegu, a tu znowu ruch ogromny. Jak będziecie przy placu Świętego Marka, przy którym w tej chwili ja jestem, to nie siadajcie blisko portu tutaj, dlatego że tu jest masa mew, które dosłownie wyrywają jedzenie ze stolików klientów. Właśnie przed chwileczką byliśmy trzykrotnie świadkami tego, jak mewa podleciała, zabrała jedzenie ze stolika, mało tego, wywaliła na ziemię kieliszek, który pękł, no i klienci zostali praktycznie ogołoceni przez mewę i zostali z niczym. Więc lepiej wejść tutaj bardziej w głąb placu Świętego Marka, tam nie ma aż tylu mew, za to są wspaniałe gołębie. Wiecie co, ja jestem w totalnym szoku, bo jak widzicie na wcześniejszych nagraniach, turystów tutaj cały czas nie ma. Nie wiem o co chodzi, ale jest naprawdę pusto. Nie ma w ogóle turystów. Znaczy, no są oczywiście, ale nie są to takie ilości, jakich ja się spodziewałem. To jest oczywiście pozytywne zaskoczenie. Dlatego wybierajcie się do Wenecji pod koniec maja i zaczynajcie swoją podróż na przykład od poniedziałku, wtorku. Wtedy unikniecie tych tłumów, tak jak mi się to udało uniknąć. A dodatkowo pogoda jest fantastyczna, bo słyszałem tutaj od Włochów, że poprzedni miesiąc cały czas lało, cały czas padał deszcz. I to jest chyba pierwszy tydzień, kiedy jest fajna pogoda, a mimo to turystów wcale nie ma wielu, więc mamy absolutnie farta. Rzecz, która jest problematyczna dla mieszkańców, ale też dla turystów, którzy wynajmują hotele w centrum Wenecji, jest właśnie to. Tutaj jest ponad 400 mostów i widzicie, jeżeli macie ciężkie walizki, to musicie je przenieść przez takie mosty, co jest bardzo problematyczne. Kurierzy, dostawcy również muszą zmagać się z tym problemem, dlatego mają tutaj wózeczki, które co chwilę muszą podnosić przez te kładki. No niestety są plusy i minusy mieszkania w tak pięknym miejscu. W tak wąskich przestrzeniach, jakich tutaj Wenecjanie mieszkają, jest duży problem z praniem, dlatego co jakiś czas widoczne są tutaj takie miejskie pralnie. W Wenecji bardzo często takimi uliczkami idzie się gęsiego. Też są zasady, że nie wolno zatrzymywać się na mostach, które się przechodzi, żeby nie torować ruchu. I w zasadzie śmiesznie, bo wszyscy mają podobne tempo chodzenia i trzeba się dostosować do tego tempa. Więc jest to też specyfika tego miasta. Przemierzając ciasne zaułki miasta, napotkaliśmy niecodzienny widok, mianowicie wenecki garaż. Właściciel motorówki właśnie wyprowadzał swoją maszynę z miejsca, w którym jest przechowywana w ciągu nocy. Wenecjanie zamiast wyjeżdżać samochodami rano z garaży, wypływają różnymi jednostkami pływającymi z małych hangarów wypełnionych wodą, które można nazwać garażami dla motorówek.
Ostatni wieczór w Wenecji wybraliśmy się na uroczystą, że tak powiem, kolację przy słynnym moście kamiennym Rialto. Szukaliśmy tej miejscowy z 1,5 godziny. Jestem tak wykończony, że po prostu wziąłbym już jakąkolwiek restaurację, ale na całe szczęście na sam koniec znaleźliśmy naprawdę restaurację bardzo dobrze ocenianą. Znaleźliśmy wolny stolik przy samym kanale Grande, więc mam nadzieję, że w końcu zjemy kolację. Restauracja nazywa się Razza Romeriva i zamówiliśmy makaron z owocami morza, risotto z owocami morza oraz grillowaną doradę. Tak wyglądał właśnie przejazd, przepłynięcie karetki kanałem Grande. Widzieliście, jaką falę wytworzyła. Kolacja była wyśmienita, polecam zdecydowanie tą restaurację. Ja już jestem wpadnięty, mówię Wam dobranoc i do zobaczenia na następnych targach. Płyniemy do naszego hotelu i już jutro wypływamy, a raczej wylatujemy do Polski spod mostu Rialto. Żegna się z Wami Jachtomaniak. Zapinajcie szelki i zapraszam na bujanie.